Cześć wszystkim, z tej strony Kasia. I Patrycja. Witajcie ponownie na naszym kanale Posmakujmy. I jak zwykle zapraszamy Was do poznania naszych opinii, subiektywnych opinii o lokalach gastronomicznych w Krakowie. A dziś zabieramy Was do miejsca, które nazywa się Tesoro Cafe. Zapraszamy. Witamy Was ponownie, trochę w innym ujęciu niż przed chwilą, ale jesteśmy po posiłku. To ekwadorskie słońce zawitało do Krakowa, dlatego że dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Tresore Cafe znajduje się przy ulicy Poselskiej, więc tak blisko rynku głównego chyba jeszcze nie byłyśmy. Do Tresore Cafe myślę, że dość łatwo trafić, dlatego że idąc ulicą Grodzką, zaraz za zakrętem w ulicę Poselską, wita i zaprasza nas szyld. Za lokalizację przyznajemy 4,7. Patty, a jak Ci się podobał sam wystrój i wnętrze, bo dość, przyznasz, nietypowe. Wystrój bardzo tematyczny, jest kawiarnią, która swoje korzenie ma w Ekwadorze. Wszystkie te bibeloty, które znajdują się na półkach w kawiarni, zostały przywiezione właśnie z Ekwadoru. To jest bardzo fajny element wystroju, natomiast szczerze mówiąc jest to zarówno zaletą, jak i myślę jednak pewnym minusem, ponieważ ja mam osobiście takie wrażenie, jakby te dekoracje troszeczkę były tak rozrzucone randomowo, przypadkowo, a nie do końca z pewnym pomysłem, więc duży plus za pochodzenie, za oryginalność tak naprawdę tych dekoracji. Ale jeśli chodzi o same rozmieszczenie i pomysł, myślę, że mogłoby być bardziej dopracowane. Ta przestrzeń, w której znajduje się sama kawiarnia, pomieszczenie kawiarni jest dość duże. Myślę, że to też jest związane z tą randomowością rozmieszczenia tych rzeczy. Myślę, że rzeczywiście, gdyby dołożyć pewnie kilka stolików, fajniej by się to komponowało. Myślę, że tak, bo też właśnie miałam takie wrażenie, że nie do końca ta przestrzeń jest wykorzystana, bo tak jak powiedziałaś, to jest spore pomieszczenie, a stolików jest tylko kilka. Zdecydowanie może rozmieszczenie, może wielkość tych miejsc siedzących by rzeczywiście można dopracować i byśmy uzyskali fajniejszy efekt. Chociaż moją uwagę od samego progu i nawet pamiętasz, powiedziałam od razu, o idziemy tam, zwróciła witryna, przy której też można niemal na ziemi, po takim podejście z desek przysiąść, a za stolik służyła skrzynia. Jeżeli macie problemy z kręgosłupem, no to pewnie jakoś nie super łatwo będzie z tego wstać. Też musiałyśmy się troszeczkę nagimnastykować. Fajnie, bo można przy tej witrynie obserwować, co dzieje się po drugiej stronie. No i bardzo fajne, myślę, przyjemne światło i to słońce, które dzisiaj wpadało przez Tak. okno, dodawało klimatu. A jeżeli wolicie wygodniejsze miejsce, to jest też do wyboru kanapa, czy po prostu krzesła i też, jeśli dobrze pamiętam, były takie fajne fotele wiklinowe Tak. przy jednym ze stolików. Podsumowując ocenę za wystrój, jaką tutaj zgodnie przyznałyśmy z Patrycją, to jest 4,3. Tak jak wspomniałyśmy, za tą randomowość po prostu nieco niżej. Tak, ale za to plus za tematykę. I oryginalność pochodzenia dekoracji. To, na co warto też zwrócić uwagę, to obsługa, która była przemiła i przysympatyczna. Tak, to prawda. Czułyśmy się tam po prostu ugoszczone i też widać było tutaj starania obsługi, ale takie zupełnie naturalne, także na plusik. Patty, myślę, że najważniejszym punktem i gwoździem programu jest zawsze jednak jedzenie. No, po to się spotykamy. Żeby dobrze zjeść i miło spędzić czas, prawda? Więc powiedz proszę, co zamówiłyśmy? To nasze dzisiejsze wyjście chyba było jedno z bardziej obfitych i różnorodnych, tak mi się wydaje. Była na pewno kawa, był milkshake z lodami i z masłem orzechowym, była lemoniada z mango. Na słodko poszłyśmy w churros trio z czekoladą mleczną i z Milky
Z kinderkami, tak? Tak, z kinderkami. Nie z tak. Milky Wayem, tylko z kinderkami. kinderkami, które by the way były prawdziwymi kinderkami. Próbowałyśmy hiszpańskich ciasteczek alfajores oraz z taką opcją na słono, no coś do śniadania, nie tylko z cukrem. Próbowałyśmy tostów z szynką i serem i z serem i suszonymi pomidorami. I powiedz Pati, czy coś w tych daniach Cię zaskoczyło specjalnie? Któreś z nich najbardziej przypadło Ci do gustu? To, co polecam spróbować w Tresore Café, to właśnie te tematyczne dania, czyli churros. Przynajmniej my się nie spotkałyśmy z Nie, innym to miejscem, prawda. gdzie podają churros. Jeżeli wiecie o takich miejscach, to możecie nam dać znać, chętnie porównamy. I właśnie to ciasteczko alfajores. W ogóle nie byłam jego świadoma. Przyznam, że faktycznie przed wizytą oglądałam trochę menu i tak zastanawiałam się, czego chciałabym spróbować, na co się skusić. Jakoś te ciastka zupełnie zostały wyparte przez moje oczy, kiedy patrzyłam na menu. A muszę powiedzieć, że naprawdę warto je spróbować. Troszeczkę przychodzi mi na myśl smak wielkanocnego mazurka, dlatego że to ciasto jest takie lekko kruche z mąki pszennej i właśnie z mąki kukurydzianej, z tego co się dowiedziałyśmy. I w środku jest wypełnienie z kajmaku. Do tego jest oprószone czekoladą i posypane cukrem pudrem, więc po prostu pyszka. To myślę, że warto spróbować, takie coś innego. No i właśnie te churros, o których już wspominałam, które są właśnie takie bardzo tematyczne, bardzo latynoamerykańskie, hiszpańskie, więc myślę, że te dwie rzeczy. Jeśli o mnie chodzi, to powiem tak, i to chyba też nawet o tym rozmawiałyśmy, nie jesteśmy fankami słodkiego aż tak. Ale zauważyłyśmy, że ostatnio bardzo mocno idziemy w słodkie i to słodkie bardzo nam smakuje. I tutaj nie było inaczej. Ja rzeczywiście zakochałam się w smaku churros. Ciasteczka ok, ale jednak to nie do końca jest ten smak taki mój. Myślę, że churros jak najbardziej. Trochę też przypominały mi troszeczkę takie małe kuleczki pączkowe, które się robi na głębokim oleju. Ale to było takie ciasto bardziej kruche i mniej tego miękkiego ciasta w środku. Bardzo słodkie, ale no przepyszne. Dla mnie churros zwyciężyło, jeśli chodzi o słodkie. A jeśli chodzi o słone, to szczerze mówiąc, no bo to były tosty, prawda? I wzięliśmy sobie 2 rodzaje tych tostów. Dobre, były ok, ale porcja malutka i nie zaskakiwały mnie niczym. Po prostu dobry tost, niepożałowane wnętrze, że tak powiem, więc i szynka, i Zdecydowanie. ser, prawda? To nie była żadna rewelacja, wow, odkrycie świata. Myślę, że smak tradycyjny, który pewnie znacie z domu, ale duży plus za to, że faktycznie nie było pożałowane w środku. Były całe kawałki pomidorów, co mam nadzieję udało nam się uchwycić na przybitkach, więc jeżeli tak, to właśnie to teraz widzicie. No i powiem szczerze, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie smak lemoniady mango. Pojawiło się, jeśli dobrze pamiętam, w opisie, że jakby nie ma tam cukru, dodatku cukru. I faktycznie nie ma, przynajmniej w smaku. To rzeczywiście smakuje jak lemoniada z samego mango. Dla mnie bardzo dobre. I co prawda może nie na jesień, zimę. Może bardziej poleciłabym jako orzeźwiający napój latem. Ale po tym słodkim churros, ten napój z mango, miodzio. Ja z kolei zamówiłam nie lemoniadę, a milkshake, dlatego że zawsze jakoś tak nie miałam okazji spróbować milkshake'a, a strasznie chciałam, więc w sumie muszę Wam pokazać, że tutaj jeszcze trochę mi zostało, dlatego że no, wypełniłyśmy się. Nie ma co ukrywać. Co prawda milkshake nie jest bardzo słodki w smaku, natomiast no, jest duży. I taki bogaty dosyć. Jest bardzo bogaty, ma dużo bitej śmietany, niepożałowane masła orzechowego, do tego jeszcze u góry już ich nie ma, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że były kulki z białej czekolady. Potwierdzam, zostały po prostu wyjedzone. No nie byłam w stanie tego skończyć i myślę, że ten milkshake też jest fajny do spróbowania, jako takie coś innego, powiedziałabym, niestandardowego. Ja powiem jeszcze, jeśli chodzi o menu Pati, to tak nie do końca podoba mi się forma podania. To znaczy, bardzo fajne takie drewniane tacki, w których to nasze pożywienie zostało przyniesione. Minus jednak zamiast talerzy były tam opakowania, takie kartoniki, tudzież właśnie w plastikowych kubeczkach lemoniada i twój milkshake. No, myślę, że jeżeli jesteśmy już w kawiarni i siedzimy w takim miejscu, to fajnie by było jednak, aby ta forma podania była mniej taka food truckowa.
Właśnie troszeczkę się nie zgodzę. Czyli w sensie zgodzę się jak najbardziej, jeżeli chodzi o nasze napoje, czyli o lemoniadę i tego milkshake'a, że faktycznie mogłyby być podane w szkle. Jeżeli gdzieś tam planujemy faktycznie usiąść sobie w kawiarni, no to fajnie jakby to było w szkle. Natomiast jeżeli chodzi o te churrosy, to generalnie to jest taki trochę street food, więc te kartoniki raczej dla mnie nie były przeszkodą, żeby nie były czymś, co mi się nie podobało. Okej, czy jakby u Ciebie to wcale nie wpływa na ocenę? Nie jakoś bardzo. Każda z nas, każdy z Was może mieć inną opinię na ten temat i jakby to też jest okej. Tak jak wspominałyśmy, to są nasze subiektywne wrażenia. Ja osobiście, jak już jestem w kawiarni, stacjonarnie, to kartoniki nie jest jakby czymś, czego bym oczekiwała, zwłaszcza w porównaniu z resztą, natomiast to jest też fakt, jest to forma street food, więc trochę się też broni właśnie tym. Dlatego też jakby nasza ocena będzie troszeczkę tutaj zaniżona może przez ten plastik obecny w podaniu. I przez wielkość powiedziałabym jednak tostów i brak tej wyjątkowości smaku, bo nie było tam naprawdę nic szczególnego. Bardzo dobre, ale nic szczególnego. Tak. Więc taką oceną od nas za menu, za formę podania i za smak to jest 4,3 na 5. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, Albo w ogóle. czyli ceny. I No właśnie. No ja jestem rozczarowana cenami, zupełnie szczerze. No zawiodło mnie jakby bo powiem tak, ja w ogóle przed tą wizytą, słuchajcie, nie śledziłam, nie sprawdzałam specjalnie menu ani cen. Chciałam zostać zaskoczona. I fajnie, te słodkie smaki zaskoczyły mnie mega pozytywnie. Tak samo jak niestety ceny. Negatywnie z kolei. tak, natomiast no ja byłam już gotowa na to, co zastanę na miejscu. Wiedziałam, co nas czeka. To nie są takie ceny, które chcielibyśmy widzieć. No nie ma się co oszukiwać. Jakość, poza tostami, które po prostu nie były wyjątkowe, a nie że złe, na wysokim poziomie. Ilość, no malutko, wszystkiego malutko. Jedyne, co się broni moim zdaniem, jeśli chodzi o cenę, to jest milkshake Tak. i lemoniada z mango, bo po prostu to są duże porcje i można się tym najeść i zdecydowanie orzeźwić tą ilością lemoniady. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że bardziej się najadłam tym milkshake'iem, którego nie dokończyłam, czy na przykład tym tostem. No malutko było, to prawda. Takie 2 małe tosty. Churrosy by były przepyszne, to prawda. Natomiast jest to street food. I za takie 5 churrosów, bo było ich 5 w zestawie, no 18 zł, 19. No i za całość zapłaciłyśmy ponad 80 zł. To jak za śniadanie na 2 osoby, no dużo. To po prostu boli. Natomiast fajny experience. Myślę, że nie ma wielu takich miejsc w Krakowie. Myślę, że na pewno. Więc za experience plus, natomiast no tutaj ocena będzie raczej niska, 3,7. Właśnie z uwagi na Tak. to, że tego jedzenia nie jest zbyt dużo, a ceny są raczej wysokie. Jeśli te ceny rzeczywiście byłyby niższe, to ja na pewno jeszcze bym tam wróciła, bo tak jak Pani powiedziała, to jest unikatowe miejsce. Zupełnie inny klimat, zupełnie innego rodzaju potrawy, dania, więc po prostu warto się przekonać, ale no, trzeba mieć troszeczkę więcej pieniążków w portfelu. Ciekawi nas, czy Wy byliście w takich miejscach, tym podobnych miejscach w Krakowie albo w tym konkretnym. Dajcie znać. Napiszcie w komentarzach, jeżeli Wam podobał się ten film, dajcie like i zapraszamy Was na finalne podsumowanie. No i co? Po tych cenach trochę nam się zrobiło chłodno. Nasza ocena za wizytę, za experience, za jedzenie, które miałyśmy okazję spróbować, za też wystrój i za bardzo przemiłą obsługę. Finalnie będzie to 4,3. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne miejsca razem z nami, które będziemy odwiedzać, to zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do lajkowania, jeśli Wam się podobało również i liczymy na Wasze komentarze. na razie. Pa, pa! Pa!